Ale myślę, że nie nadążamy za potrzebami, za przepisami, które wspieraliśmy się w Parlamencie Europejskim. Nie można porównać kraju, który jest od nas dużo dalej w rozwoju. W pakiecie mobilności udało nam się wiele rzeczy ograniczyć. Co mówią te przepisy Zielonego Ładu w stosunku do tych właśnie, którzy mają olbrzymią ilość hektarów? Polityka i transport. Niby im bardzo daleko do siebie, ale to właśnie politycy stoją za m.in. pakietem mobilności czy najnowszej ustawie o prawo jazdy. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Twarze Transportu. Moim dzisiejszym gościem będzie europoseł pani Elżbieta Łukaciejewska. Panią Elę spotkałam kilka razy na konferencjach poświęconych warunkom pracy kierowców zawodowych w Europie, w Komisji Europejskiej w Brukseli. No i jak się dowiedziałam, że pani Ela jest z Podkarpacia, to stwierdziłam, że to będzie świetny gość do serii naszych rozmów z ludźmi ze świata transportu. Zapraszam na rozmowę. Cześć Ela. Cześć kochana. Zapraszam. No co? Do ciężarówki. Do Wawega. Wow. Super. Zamknę, tak? Tak jest. Chcę sobie może szybę odsunąć troszeczkę, mamy mikrofony, więc... Wszystko jest ok, jest będzie chłodno, okej? fajny. Jeju, tak to wygląda. Pierwszy raz widzę w środek takiego Poważnie? pięknego. Pierwszy raz? To znaczy samochodów ciężarowych widziałam, W środku? ale nie tak nowoczesny i Chwal, Wawega chwal, Tak. to jest piękne auto. widzę, a na górze jest co też łóżko, jeszcze jedno Mój może być? bałagan. Aha, rozumiem. Czyli wszystko co trzeba. Jest telewizor, Tak, jest tutaj są tak. różne Tam rzeczy. jest moja kuchnia. Widzę. No Tam świetnie. Brakuje tylko prysznicy, tak? No brakuje. Tu jest lodówka. Widzisz, Wow, tak. Także to jest łóżko, to jest rzeczywiście się składa i wtedy jest górne łóżko, no tam u góry są jeszcze półki. Czyli można, siedząc w takim samochodzie, najnowocześniejszym, bo to chyba najnowocześniejszy masz, tak? No bardzo, To można bardzo. zadać pytanie, gdzie lepiej spędzić ten przystanek, jaki wymagają przepisy, tak? No. Czy w komfortowym samochodzie i w komfortowej kabinie, Tak. czy na jakimś mało strzeżonym, brudnym parkingu, gdzie czujesz się tak nie do końca komfortowo. Święta prawda, albo te takie hotele kontenerowe. Albo hotele kontenerowe. Niektóre widziałam na internecie, bo sama nigdy nie byłam, nie wyglądały źle. Ale Ja w myślę, że to jednym się byłam. zmienia, ale gdy porównujemy, ty byłaś w Stanach, jeździłaś tymi drogami, a ja tylko mogłam to podziwiać raz podczas jakiejś podróży, no to tam jednak te komfort odpoczynku, parkingów dla kierowców ciężarowych jest chyba zupełnie inaczej niż No jest, w Polsce czy Europie. jest. To się zmienia, ale myślę, że nie nadążamy za potrzebami, za przepisami, o które wspieraliśmy się w Parlamencie Europejskim. Ela, ty tak na ostro wsiadłaś już o robocie. A, Gdzie ty nie, w ogóle teraz byłaś? proszę Skąd ty bardzo. wracasz? O, Tak. sorry, tylko ci przy tego. Trochę ci mikrofon. O, tak, to zrobimy. Tak, dobrze. Przyleciałam prosto z Warszawy, czyli transport. Tym razem lotniczy. Byłam na wywiadzie i u Mazurka i w Polsacie i poszłam chyba jako pierwsza z Podkarpacia, jedyna z Podkarpacia do kanału Zero, żeby podyskutować i przedstawić mój punkt widzenia, bo jak Cię nie słyszą, to wyrabiają sobie opinie na podstawie tych, którzy zabierają głos. Mhm. Jak ty długo w ogóle jesteś już europosłanką? No, w ogóle w polityce można powiedzieć, jestem od 2001 roku albo od 1998, kiedy zostałam wójtem gminy Cisna, potem byłam w polskim Sejmie, teraz w parlamencie i teraz znowu startuję do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurczę, to ty już jesteś stara wega, stary lis w Stara tej polityce. baba, stara baba. No, absolutnie, nie? Stara baba, absolutnie, Ja nie? zawsze mówię, Ale że... stary lis. Ja zawsze mówię, że wiesz co, wiek to nie metryka, a emocje i to jak się czujemy, a ja się cały czas czuję bardzo sprawnie, lubię tę pracę, lubię działać, wspierać ludzi, rozwiązywać ich problemy. Miałaś okazję się ze mną spotkać, wiesz, że moje biura są otwarte dla wszystkich
z Polski, a szczególnie z Podkarpacia. Wiesz, czy LIS? Oczywiście w polityce, jeżeli mówimy o Parlamencie Europejskim, to wiesz, no, jak się wchodzi zupełnie nowy i zielony, nawet jeżeli się jest w polskim Sejmie, to umiejętność obracania się przy zupełnie innym gąszczu zadań, decyzji, pracy, oddziaływania, szukanie i budowanie większości, która w parlamencie nie ma typowej opozycji i koalicji. Bo jeżeli na przykład mówimy o kwestiach transportu, to wiadomo, że jak ja pracuję, bo pracuję w Komisji Transportu, czyli to jest takie może nietypowe dla kobiet, bo kobiety zazwyczaj zajmują się edukacją i zdrowiem, a tutaj proszę, ty kierowca, ja zajmuję się też trudną działką transportową. Więc praca też polega na rozmowach, szukanie większości, przekonywanie do swojej racji. Jak się nie rozmawia, to potem się tylko mówi w Polsce, no nie udało się ta zła Unia, a można naprawdę wiele osiągnąć, jeżeli się ma argumenty i odrobi się tą ciężką pracę. Więc z tego punktu widzenia to moje doświadczenie, wiedza, że tak można, tak nie można, tu trzeba, tu z tym rozmawiać, no daje absolutnie tym, którzy już tam są, taką przewagę, że wiemy, jak się poruszać w tym gąszczu spraw, problemów i ludzi i interesów krajowych, bo też powiedzmy sobie, że każdy posłowie czy europosłowie walczą o interesy swojego kraju. Powiedz mi w ogóle właśnie, jak wygląda praca europosła? Ja powiem tak, są dwa rodzaje europosłów, podobnie czy dwa rodzaje polityków. Jedni dużo mówią i często są w mediach, gorzej z taką pracą merytoryczną, albo patrząc na Europarlament, to są tacy, ja mówię, nazywam ich turyści, czyli jeżdżą w tom i z powrotem, przyjeżdżają do Brukseli, podpiszą się, wsiadają do samolotu, wracają do Polski, albo wsiadają do swojego samochodu i jadą 1500 km, żeby zaliczyć znowu te odległościówki i tacy ludzie no, nie bardzo mają czas na pracę, taką ciężką pracę nad dokumentami, nad dyrektywami, nad tym, żeby się spotykać i rozmawiać, bo często taka praca, żeby zobaczyć jej efekt, jeżeli mówimy o dyrektywach, czyli przepisach, które będą implementowane do prawa krajowego albo które są prawodawstwem Unii Europejskiej, wymagają naprawdę tygodni, żeby nie powiedzieć nieraz miesięcy pracy. Więc ja pracuję w takich trzech trudnych, wydaje mi się, komisjach, bo Komisja Transportu i Turystyki, czyli cały transport, więc z tego powodu między innymi tutaj mnie zaprosiłaś. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Jesteś też kobietą jako kierowca, więc też walczymy o to, aby kobiety i miały godziwe warunki, ale też nie były dyskryminowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę. No i trzecia Komisja Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego, czyli znowu też to łączy się z transportem, bo wiemy, że emisja zanieczyszczeń przez transport jest bardzo duża, ale ja staram się być takim zdrowym rozsądkiem w tej dyskusji, w debacie, w tych propozycjach, bo nie można porównać kraju, który jest od nas dużo dalej w rozwoju, w nowoczesnych technologiach, możliwości zakupów różnych propozycji, rozwiązań czy taboru na przykład do Polski, gdzie te zapóźnienia u nas były, brakowało ciągle środków na rynku. Oczywiście mówię o tym czasie początków naszej obecności w Unii Europejskiej. Dzisiaj pieniądze europejskie wspierają dużo obszarów, no ale też warto, aby pracując nad przepisami, no nie dopuścić do tego, że ktoś chciałby na przykład ograniczyć prężny rozwój polskich firm transportowych, którym udało się ten europejski tort dosyć mocno zająć, prawda? I to na pewno wkurza, irytuje. Pamiętasz, pracowaliśmy nad Mobility Package, gdzie Francuzi chcieli bardzo mocno i związki zawodowe mieć wpływ na to, że tutaj kierowcy z Europy Wschodniej nie przestrzegają
prawie że są brudni, niedomyci i jedzą z ulicy, tak? Więc ja nie mogę pozwolić na taki obrazek ludzi. Zdarzają się pewnie różne sytuacje, jak wszędzie, ale no właśnie warto uzmysłowić kolegom z innych krajów, że no sorry panowie, jeżeli zezwoliliście kiedyś w przepisach, że kierowca ma prawo spać w kabinie i kierowcy czy firmy kupowały ciężarówki, które mają takie możliwości, żeby kierowca się bezpiecznie przespał, bo nie mamy cały czas infrastruktury, no to teraz nie żądajcie obowiązkowo, że mają spać gdzie? Jak nie ma parkingów, tak? No więc dlatego ja tam staram się być tym głosem rozsądku, dyskutować, analizować. Nie wszystko się udaje, ale wiele się też uda, ale też nie będę się tu wymądrzała, że przecież nie jestem specjalistą w tym zakresie. Moja wiedza bierze się z rozmów z Wami, z Waszymi przedstawicielami, często Wy sami też, czyli organizacje transportowe piszą do mnie, czy spotykamy się z polskimi oczywiście przewoźnikami, żeby zwrócić uwagę na jakieś zapisy. To jest też dla mnie bardzo pomocne, bo mam dwie perspektywy. Dla mnie najważniejsza perspektywa to jest interes polskich firm, interes polskich miejsc pracy. Mhm. Czyli jak teraz wspomniałaś o pakiecie mobilności. Mogę łyka? Tak. Jedna gazowana, druga niegazowana. Dobrze. Tak, którą chcesz. Właśnie. Chciałam Cię zapytać właśnie, jak mamy tutaj ten przykład taki bardzo dobry pakietu mobilności. Jak w ogóle wygląda proces tworzenia prawa? Od początku do końca. Skąd to się bierze? Skąd to w ogóle przychodzi pomysł, że na przykład takie prawo trzeba zrobić? Oczywiście Komisja Europejska, głównie to, co staje się dyrektywą, bo mamy jeszcze jakieś raporty z inicjatywy własnej, rezolucje, które nie są prawem, tylko zwracają uwagę na jakiś problem, są jakimś sygnałem. Natomiast jeżeli mówimy o dyrektywach, które trzeba implementować albo które w jakimś okresie czasu wchodzą i trzeba respektować ich zapisy, to one są tworzone przez Komisję Europejską, przez poszczególnych komisarzy, potem cała komisja, czyli wszystkie, można powiedzieć, państwa dyskutują na ten temat i to, co wychodzi z Komisji Europejskiej, czyli to jest taki jak rząd polski, to Komisja Europejska jest takim rządem ministrów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, trafia do poszczególnej odpowiedzialnej komisji i my w komisji wnosimy poprawki, przyjmujemy albo odrzucamy, ale ja bardzo często powtarzam, że nieraz i zwracam uwagę rządom naszego kraju poprzednio przez 8 lat, często z komisji wychodziły rzeczy, które bardzo trudno było zablokować już podczas pracy w komisji na przykład transportu, no bo brakowało silnego głosu polskiej strony, albo jakiś minister nie pojechał na spotkanie Coreperu, żeby powiedzieć stanowczo, nie, na to się nie zgadzamy, więc to, co nam się uda przy współpracy właśnie z branżą transportową Polski powstrzymać, ograniczyć i zyskać i znaleźć przychylność, no to jest na plus. W pakiecie mobilności udało nam się wiele rzeczy ograniczyć, ale nie udało nam się przekonać do tego idiotycznych zapisów, że kierowca ma po jakimś oczywiście czasie, ty najlepiej wiesz, jak są tachografie i tak dalej, czas pracy, czas odpoczynku. Nie udało nam się przekonać naszych kolegów z innych krajów, że nonsensem jest obowiązek spania na miejscach parkingowych, których w wielu sytuacjach nie ma. Często przewozicie towar bardzo drogi albo bardzo niebezpieczny i też nie można w byle jakim miejscu zostawić swojej ciężarówki. I drugi idiotyczny pomysł, który na pewno musi być zrewidowany i też z satysfakcją po czasie, teraz mówię na Komisji Europejskiej, przecież Państwu mówiliśmy, mówię do europosłów, że powrót pustej ciężarówki jest absurdem, bo z jednej strony walczymy o ograniczenie emisji, tak?
a z drugiej strony chcemy, żeby ten biedny jakiś kierowca z Rumunii z pustym samochodem wracał do swojego kraju, więc oczywiście zdarzają się idiotyzmy, ale ja tutaj już chcę, nie dlatego, że tutaj siedzę, ale też mówię uczciwie, że dzięki takiej właśnie współpracy z Wami, z podmiotami, w których się zrzeszacie, to jestem wyposażona też w wiedzę i w dobre argumenty, które są niezbędne, a o których często nie do końca mogę wiedzieć. A jak w ogóle długi jest taki proces tworzenia prawa? No na pewno inny niż w Polsce, bo w Polsce ostatnio czytałam, że najkrótsza ustawa to były 2 godziny 35 minut chyba. Oczywiście ile złego narobiła, to narobiła, dotycząca wyborów kopertowych, jeżeli się nie mylę. Okay. A tutaj ten cały proces, no ja ostatnio pracowałam nad prawojazdami europejskimi. To ten proces trwał kilka miesięcy. Kilka miesięcy spotkań, dyskusji. Spotkań z kim? Jakbyś tak, wiesz, dała jakieś komentarze. Jasne. To jest tak, przychodzi, otrzymujemy dyrektywę na Komisję Parlamentu Europejskiego, Komisję Transportu. Grupy polityczne wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu zajmują się tym tematem. I oczywiście to jest też co jakiś czas inna grupa dostaje sprawozdawcę, czyli osobę główną, która prowadzi tą ustawę, a inne grupy mają takich zastępców, ale wszyscy razem współpracują i przez głosowanie, przez porozumienie można jakieś poprawki, zapisy wyrzucić albo dołożyć. Więc my się tak spotykamy i negocjujemy. Na przykład sprawozdawca, który musi przygotować taki szkielet tej propozycji, no przedstawia nam, że on chciałby to i to i to. A my mówimy, no sorry, nam się to nie podoba. Na przykład w tych prawojazdach europejskich, Karima Delli, która francuska, przewodnicząca komisji, wzięła ten projekt i chciała dać zapis, że wszyscy, którzy mają samochody zwykłe, osobowe, powinni mieć kategorię B+. No idiotyzm totalny, bo wyobraź sobie, że nagle ludzie mieliby zdawać prawo jazdy na na nową kategorię B+, albo wymyśliła sobie, że młodzi ludzie, którzy ukończyli kurs prawa jazdy, otrzymali prawo jazdy, przez jakiś czas muszą jeździć samochodem lekkim o określonym ciężarze i musi on mieć duże oznaczenie, że to jest nowy kierowca. No, nie mogłam się na to zgodzić, bo przepraszam, patrząc na polskie podwórko, czy wyobraźcie sobie, że w rodzinie jakiś jest jeden samochód, tak? Trochę cięższy, na przykład jakiś suwik mają, tak? No i zdaje syn prawa jazdy i musiałby kupować, wypożyczyć samochód, żeby spełnić te normy. Udało nam się przez negocjacje z innymi grupami takie przepisy wyrzucić. I potem to wszystko, co uda nam się uzgodnić bądź nie w Komisji Transportu, na przykład, czy innej komisji, ale mówimy o Komisji Transportu, potem idzie na debatę i głosowania na forum Parlamentu Europejskiego. I znowu przed takimi głosowaniami każdy ten zastępca czy sprawozdawca z grup politycznych spotyka się z grupami politycznymi i wewnątrz grup politycznych jeszcze są negocjacje. No bo Francuzom może się podobać to, co sprawozdawczyni z innej grupy z Francji zaproponowała, ale Niemcom czy Polakom już się może to nie podobać. Więc ja musiałam wyjaśniać moim kolegom i koleżankom, dlaczego mój punkt widzenia powinni poprzeć, jakie przyniesie to zyski, jakie problemy, reagować na różne sygnały z poszczególnych krajów członkowskich, z delegacji, które są w naszej grupie politycznej. I tak odbywa się w każdej grupie politycznej. I potem mamy głosowania. I na przykład te prawo jazdy, które też dużo upraszczają, badają elektroniczne prawa jazdy, także jeśli się zgubi prawa jazdy, to dokument elektroniczny, który jest uznawany, ma być uznawany we wszystkich krajach członkowskich, między innymi. Więc to po takich uzgodnieniach, po głosowaniach w komisji na forum Parlamentu Europejskiego idzie i jeszcze wraca
i są ostatnie zamknięcia, czyli rozmowy rządy wszystkich krajów, Komisja Europejska i Parlament, tak zwane trialogi. Jak one się zamykają, no to praktycznie zamyka się proces. Czyli ja pokazuję, jak on jest długi, żmudny i proszę mi wierzyć, patrząc tutaj do Państwu w oczy, że jeżeli ktoś naprawdę nie pracuje w Parlamencie Europejskim, na komisjach, nie chodzi, to są często spotkania od rana do wieczora. Mówisz, to już mi w ogóle spanie... I idzie na miasto, żeby napić się kawy i pogadać. I nieraz, słuchaj, nieraz to kończy się o 12:00, takie negocjacje w nocy, a trialogi to w ogóle nieraz trwają do rana. Do rana? Tak. Czyli jak dosłownie przyjedziesz do rana, to wychodzisz rano? To jak przyjdziesz i są trialogi, to nieraz jak są kontrowersje, się na coś nie zgadzamy, to trwa i trwa, żeby zamknąć to dane dossier. Więc jeżeli ktoś tak sobie przyjeżdża, podpisze i wraca do Polski i znowu wraca do Brukseli, no to umówmy się, nie jest zainteresowany tym, żeby ciężko pracować i ja bardzo żałuję, że Polacy nie oceniają właśnie tak wnikliwie, kto co tam robi, bo najłatwiej jest przyjechać do Polski, pójść do polskich mediów i powiedzieć: o, ja tam walczę o sprawy polskie, albo to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, a gdy sprawdzamy, to się okazuje, że ani się nikt nie pochylił nad tym dokumentem, ani nikt nie przygotował poprawek, albo wtedy, gdy trzeba było zabierać głos, nikt nie był zainteresowany, albo niewielu było zainteresowanych, żeby takimi sprawami się zajmować. Więc powtarzam, ale wiesz, ty jesteś baba, ciężko pracujesz za kierownicą, ja też jestem baba, która jest nauczona z podkarpackiej wsi, więc jestem nauczona ciężkiej pracy, a poza tym, wiesz, mi by było wstyd, gdyby gdzieś tam ktoś powiedział: Boże, zamiast pracować to uciekła, a moje córki, no to już nie to. I też wydaje mi się, sorry, że się pochwalę, ale też w takim był ranking organizowany w tej kadencji przez takie niezależne media i tam oni uznali, że jestem wśród 50 najbardziej takich pracujących europosłów, 705 i jestem jedną z otwartych na dyskusję, na możliwość wymiany zdań europosłanek, bo mówię, można powiedzieć: ja chcę to, dziękuję, nic mnie nie interesuje. No ale wtedy nie poprą mojego punktu widzenia, więc czasem nieraz trzeba ustąpić z czegoś mniej ważnego, żeby uzyskać poparcie w czymś ważnym. Więc... Ty pochodzisz z Bieszczad, prawda? Ja pochodzę z Godowej koło Strzyżowa, a w Bieszczadach mieszkam. Okej. Podkarpacie, trzy kultury tutaj było, nie? No, tutaj myśmy zawsze byli nauczeni chyba pomiędzy różnymi ludźmi, a ja lubię ludzi, też nie boję się iść i dyskutować i przekonywać. Oczywiście też muszę wspomnieć jedno i zawsze na forum parlamentu, jak kończymy jakąś pracę, dziękuję też moim współpracownicom. W Brukseli mam same kobiety, więc one też naprawdę dużą część pracy wykonują, są olbrzymim wsparciem. Agnieszka, Marta, Asia, naprawdę jesteście super. Skąd w ogóle Twoje zainteresowanie transportem? Nasze życie to transport, przemieszczanie się transport. Z Bieszczady nie przejdzie się na piechotę, trzeba dojechać, dolecieć. Transport to taki, może mówię truizm, ale nerw rozwojowy, dobrze funkcjonujący transport, dobrze rozplanowana logistyka transportu, to nasze ułatwienia, szybkość przemieszczania się, szybkość dostaw, szybkość reakcji na różne zagrożenia. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, nie mogą tylko faceci zajmować się takimi sprawami, a my kobiety właśnie od tych takich miększych tematów. Więc ponieważ Podkarpacie jest początkiem Unii Europejskiej, ważnym obszarem i mi zależy na tym, aby te rozwiązania infrastrukturalne były jak najlepsze, więc też stąd pomysł, aby akurat pójść do tej komisji, jednej z trudniejszych, wydaje mi się, w Parlamencie Europejskim. No, wczoraj miałam takiego gościa właśnie, który opowiadał, taka ciekawostka też, to jest firma, która zajmuje się przewożeniem kierowców tak w ramach Unii Europejskiej i autokarami, ale też busami 7-9 osobowymi. I on mi powiedział, że
że w ogóle w tym kontekście dla takich małych busów nie jest ujednolicone prawo i oni bardzo często mają kontrolę i mają problemy w różnych krajach, bo twierdzą, że oni nie mają odpowiedniej licencji, ale w Polsce jest ta licencja, a tam niby nie ma. No to widzisz, to już mamy ewentualny temat na nową kadencję. Znaczy ja się z tym nie zgłaszane mi były tego typu problemy. No bo właśnie, jak to w ogóle działa? Bo ty chodzisz, ja tak zrozumiałam, że twoim zadaniem tam jest łazić, aż wyłazisz. Wiesz, nie, moim działaniem, bo tak, my jako europosłowie nie mamy inicjatywy legislacyjnych, tak jak mają na przykład posłowie w polskim Sejmie. My pracujemy nad tym, co Komisja Europejska widzi, rządy krajów zgłaszają, że taki jest obszar, który wymaga uregulowania, reakcji, czyli rządy działania. Krajów, tak? Rządy krajów wspólnie z Komisją Europejską. I my dostajemy materiał, na który oni się zgodzą. Jak kogoś nie ma przy tym stole, to oczywiście jego zdanie i jego punkt widzenia nie jest brane pod uwagę. Nieobecni mają głosu. Dlatego ja tak ciągle naciskam, aby zawsze przedstawiciel polskiego rządu był, żeby reagować i żeby blokować to, co mogłoby być niedobre dla naszego rynku pracy czy różnych sektorów i branż. No i jak ten dokument trafi, jeżeli zostaje w imieniu naszej delegacji sprawozdawczynią bądź tą zastępczą sprawozdawczy, no to zaczyna się ciężka orka na ugorze. Ale nawet jeżeli, no bo nie do wszystkich dokumentów mogę być, one się często w tym samym czasie pracujemy nad wieloma, ale nad innymi staramy się jako całe moje biuro analizować, co tam jest i reagować, gdy jakieś zapisy też mogą mieć negatywny wpływ na rozwój branży, na miejsca pracy, na koszty i tak dalej. Więc łazić w tym znaczeniu, że zawsze jestem na komisji. Nieraz w tym samym czasie są 3 komisje, w których jestem, więc oczywiście wybieramy wtedy tą komisję, gdzie są najważniejsze tematy. No i też siadamy w biurze ze specjalistami, z przedstawicielami właśnie różnych organizacji z Polski i analizujemy, czy takie przepisy uderzą w branżę, czy takie przepisy pomogą kierowcom, czy takie przepisy na przykład stworzą koszty i bariery, albo jak zlikwidować te bariery i wyposażone te wszystkie argumenty tworzymy poprawki albo do istniejących poprawek dajemy jakieś swoje zmiany, a potem walczymy. Czyli chodzimy na spotkania, nieraz to są przy kawie, rozmowy, żeby przekonać na przykład Francuza, Portugalczyka, Niemca do tego, żeby poparł nasze poprawki. Więc to nie jest proste i łatwe. Jeszcze raz podkreślam, kto nie pracuje, a podróżuje, tylko jest turystą, politykiem turystą, no to niestety to jest po prostu strata dla wszystkich. A z jakimi problemami według Ciebie w tej chwili mierzy się branża transportowa? No na pewno branża wydaje mi się, że takim wyzwaniem, ale też i szansą, bo ja chcę wszystko widzieć. Z jednej strony to jest wyzwanie, bo my jednak jesteśmy w jakimś miejscu, no ale cały świat pędzi do przodu, więc my nie możemy zostać z tyłu, prawda? I stąd ty nie jeździsz jakimś starym jelczem, tylko jeździsz nowoczesnym samochodem, który też pozwala tobie być bezpiecznym w trasie i być w miarę wypoczęta, jest komfortowy, tak? Mniej emituje zanieczyszczeń, no bo też to wszystko jest powiązane, żeby, jeżeli popatrzymy na Polskę, 50 000 osób rocznie umiera przez smog i zanieczyszczenia. Więc oczywiście wyzwaniem są ograniczenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich sektorach, i w transporcie, i w rolnictwie, i w każdej branży. No i ja staram się być takim też głosem rozsądku, żeby dobrze rozumiemy to, ale na przykład, jeżeli mówimy o samochodach elektrycznych, dajmy na to jest taki fajny przykład, to ja mówię tak, no dobrze, to pokażcie mi całe dokumenty, które pokazują, jaka jest emisja dwutlenku węgla od pozyskania metali rzadkich do budowy silnika elektrycznego przez użytkowanie i potem jego recykling, tak?
no nikt mi takich badań nie pokazuje, no ale mówią, wszyscy muszą być elektryczne samochody. To ja mówię, przepraszam bardzo. Dlaczego mamy takie przepisy przyjmować, które nie zostaną zrealizowane? Bo po pierwsze, nie stać większości mieszkańców Europy, a zwłaszcza tej Europy wschodniej, do tego, aby kupować samochody, a ja nawet sobie nie wyobrażam, żebym mogła takim samochodem dojechać z Bieszczad do Rzeszowa w zimie. To na pewno bym nie dojechała, nie mówiąc już, że nie mamy stacji do ładowania. No i na przykład energię do ładowania tych samochodów niby niskoemisyjnych mamy z węgla, czyli wysoko emitującego środka, kopaliny. Więc znowu mówimy, że najpierw trzeba zrestrukturyzować wszystkie linie energetyczne, żeby one miały tą moc i pojemność do odbierania prądu ze źródeł odnawialnych. Na przykład mamy instalację fotowoltaiczną i ja słyszę i też jestem tego przykładem, bo uwiódł mnie, że no będzie taniej, więc zainstalowaliśmy fotowoltaikę. Okazało się, że wcale mniej nie płacimy, no bo nie ma pojemności do odbioru tego prądu, który my produkujemy, więc trzeba by było zainwestować w magazyny energii, tak? Więc i ja mówię, dochodźmy do tego powoli, bo nie da się narzucić, bo jeżeli nie będzie woli społecznej i zrozumienia, to najlepsze chęci pójdą po prostu w błoto i dlatego róbmy to spokojnie, powoli, tak aby to było akceptowalne społeczne i możliwe do realizacji społecznie. I też chcę powiedzieć, bo też urosło dużo mitów, że absolutnie zakaz używania samochodów spalinowych. To jest nieprawda. Niektóre państwa same, czy nawet miasta wprowadzają już teraz przepisy nie tylko ograniczonej prędkości w centrach miast, ale też są miasta, również w Polsce, które każą drożej płacić, gdy się ma samochód spalinowy. Jest wyższa opłata parkingowa i tego nie unikniemy, chcąc żyć w czystych środowiskach. Ale jeżeli chodzi, wracając generalnie do samochodów elektrycznych, to niestety to nie jest takie proste, łatwe i też mam świadomość, bo nie jestem naiwna, że jest wiele grup nacisku i lobbystów, którzy chcieliby te samochody elektryczne wprowadzić, więc ja od razu mam spotkania na prośbę na przykład sektora, który produkuje części, polskiego sektora, który produkuje części do samochodów spalinowych i oni mówią, no my na przebranżowienie się na produkcję części do samochodów elektrycznych potrzebujemy tyle i tyle czasu i ja staram się zrobić wszystko, aby te potrzeby tych producentów, a my mamy bardzo duży rynek producentów części do silników spalinowych czy do samochodów spalinowych, aby zostały w przepisach uwzględnione. Zagmatwane, niełatwe, ale można. No, dużo tego jest. Dużo, to prawda, nic nie jest łatwe, a my dotykamy praktycznie każdej gałęzi, bo przecież naszego życia i aktywności. Sam transport. No to masz transport kolejowy, lotniczy, drogowy, to masz różne rozmiary samochodów do różnych rzeczy przeznaczone, więc to jest wszystko, co się wiąże z transportem, więc to jest umiejętność poruszania się w tym gąszczu przepisów na pewno nie jest łatwa i prosta. No powiem Ci, że jest to imponujące, szczerze powiedziawszy. No. Bo człowiek wiesz, to tak naprawdę Ty powinnaś mieć jasne, proste przepisy, wiedzieć co jak, a nie zajmować się całą tą kuchnią, bo to jest kuchnia, ale też dobrze by było, fajnie, że poruszasz ten temat, trudny temat, żeby wszyscy mieli świadomość, że to tak nie jest cyk i już coś zmieniamy albo pik. To jest 20 kilka krajów, i 20 parę emocji, punktów widzenia, potrzeb, wyzwań i możliwości. I połączenie tego wszystkiego, no to stanowi nie lada wyzwanie.
To tylko kobiety mogą chyba się dogadać, tak? Chyba tak. My jesteśmy często większymi dyplomatkami niż niejeden facet. Tak, tak sobie wyobrażam. Tak sobie wyobrażam. No, tylko kobieta, matka to potrafi, nie? No, prawda, jeżeli potrafimy tam między rodzeństwem i całą rodziną szukać nici porozumienia, to też w takich trudnych tematach też możemy znaleźć. Dlaczego transport jest ważny? Wszyscy zawsze mówią, że transport jest taki ważny, ale w sumie dlaczego? No tak jak trochę powiedziałam, no bez transportu nie ma rozwoju. Bez transportu nie ma postępu, bez transportu nie ma możliwości przemieszczania się, dotykania, poznawania, no i już nie mówiąc o kwestii przewożenia produktów, eksporcie, imporcie, przewóz osób, usług, towarów, to wszystko jest związane z transportem, więc to jest taki nerw rozwojowy, bardzo rozwoju i regionów, i miast, i całych obszarów. Więc no pamiętasz, kiedyś, żeby dojechać do Krakowa z Rzeszowa, to była męka. Już nie mówiąc do innego kraju na zachodzie. A dzisiaj wsiadasz na autostradę w Przemyślu i jesteś w dowolnym kraju, jedziesz autostradą do dowolnego kraju Unii Europejskiej. I też chcę powiedzieć, żeby też wszyscy, którzy słuchają Twojego podcastu, mieli świadomość, że bez środków unijnych byśmy tego nie zrobili. Nadwyżka, często teraz słyszę, zwłaszcza podczas kampanii, że Polska to może lepiej by było jej poza Unią, że tracimy suwerenność. Tak patrzę, Boże, co za głupoty opowiadają, że więcej dopłacamy do tej Unii niż dajemy. No wystarczy sprawdzić twarde dane. W ciągu 20 lat myśmy otrzymali prawie blisko 450 miliardów euro. Nasz zysk netto, czyli więcej nam zostało niż włożyliśmy, to jest blisko 170 miliardów euro. Już nie mówiąc o tych wszystkich inwestycjach, które dzięki temu mamy w Polsce, no w każdym mieście, w każdym powiecie jest inwestycja, czy rozwiązanie, czy jakieś miękkie działanie, które są dzięki środkom wspólnotowym. Zrobiliśmy przez te 20 lat niesamowity naprawdę krok do przodu, widać to rolnictwo. No, teraz protestują, prawda? No a ja mówię tak, kochani, no właśnie to jest to, że politycy nie mają odwagi powiedzieć prawdy, albo często grają emocjami, żeby zyskać wyborców albo utrzymać swoich. Bo przecież jeżeli mówimy, wiesz, Iwona, o tym Zielonym Ładzie, tak? I rolnictwie. Zielony Ład i jego zapisy nie dotyczą praktycznie na Podkarpaciu 90, pewnie 8% rolników. W Polsce 80% rolników nie będzie miało nic wspólnego z Zielonym Ładem, żadnych zagrożeń, kosztów i tak dalej, bo on nie dotyczy tych, którzy mają do 10 hektarów. My u nas na Podkarpaciu mamy większość gospodarstw rolnych małych. Zielony Ład, jego intencją i jest skierowane do tych głównie dużych, towarowych gospodarstw, które można powiedzieć, że to nie rolnictwo, a już trochę takie firmy rolnicze, które otrzymują setki tysięcy złotych dopłat. Nie masz dopłaty ty do swojej pracy z Unii Europejskiej, ale rolnicy mają do hektara dopłaty, mają różne programy, nowoczesne traktory za ciężkie pieniądze, to są dzięki środkom unijnych. I co mówią te przepisy Zielonego Ładu w stosunku do tych właśnie, którzy mają olbrzymią ilość hektarów? Mówią tak, słuchajcie, mamy zmianę klimatu, coraz częściej susze, tak? Musicie zużywać więcej wody, żeby nawadniać swoje pola. Mamy bardzo dużo chorób nowotworowych, które są w konsekwencji oczywiście i naszego życia, i naszych nawyków, ale też jak się ładuje tony pestycydów do uprawy roślin, to siłą rzeczy one dostają się z jedzeniem do naszego organizmu. Więc Unia mówi, zróbmy
lekki krok, aby było mniej tych pestycydów. Niech jakiś kawałek Twojego gospodarstwa, 4%, odpoczywa przez rok albo zasiej tam rośliny motylkowe, które utrzymają wodę w glebie, a za to jeszcze dostaniesz dodatkowe pieniądze. No ale ponieważ był opór wielki, no to się Unia wycofała z tego ugorowania i wszystko, co tam jest zapisane, to tak naprawdę służy nam jako konsumentom zdrowemu żywności i ochronie naszych rynków przed produktami z Chin niewiadomej jakiej jakości, które różnymi drogami docierają do Europy, które służą temu, aby taki mniejszy rolnik, na przykład podkarpacki, mógł z pola sprzedawać wszystkie swoje warzywa, owoce i nie musiał się bawić w tą dokumentację, nie wiadomo jakie rozliczenia, więc dużo dobrych tematów i ci, którzy, wiesz, już nonsensem jest takim, że ci, którzy mówili, Zielony Ład jest przyszłością polskiego rolnictwa, Zielony Ład to jest nasz program. Poprzedni premier podpisał wszystkie zapisy, a dzisiaj mówią, nie idziemy tam po to, żeby walczyć z Zielonym Ładem. Odpowiedzialny polityk ma świadomość, że zmienia się klimat, że mamy coraz bardziej sucho. Wczoraj czytam, że znowu płoną połoniny. Przez lata się nigdy to nie zdarzało. A w tym roku w krótkim czasie już drugi raz. Gdzieś tam oglądam w telewizji, że jest susza i obawy w ogóle o to, aby te plony zaczęły kiełkować, czy dobrze rosnąć, bez wody nie ma życia. Więc na to wszystko reaguje Komisja Europejska i trzeba po prostu podczas tworzenia tego prawa to dobrze analizować, mieć odwagę usiąść do stołu, rozmawiać i proponować. I tak może trochę pokrętnie, ale tak chciałabym wyjaśnić tym, którzy Cię słuchają, a że masz dużo słuchaczy, to może coś tam z tego mojego wywodu dotrze. Mhm. Jeżeli mówisz o rozmowach, Ty bardzo często walczysz o interesy polskich przewoźników, polskiego transportu. Jak my jesteśmy postrzegani tak na arenie międzynarodowej? Myśmy się bardzo sprofesjonalizowali, czy wyście się jako branża bardzo sprofesjonalizowała i myślę, no nie bez kozery, praktycznie, przynajmniej jak kiedyś czytałam statystyki, to prawie 2/3 tego europejskiego rynku miały opanowane polskie branże transportowe, polskie firmy. To, że tyle opanowaliśmy, ale mówię to w takim pozytywnym kontekście, to znaczy, że jakość usług w stosunku do ceny jest konkurencyjna i Was wybrano. Ja się tylko mogę cieszyć, bo gdyby postrzegano polskich przewoźników, polskie firmy transportowe, polską gałąź, również logistyka się tutaj kłania, prawda, źle, no to pewnie by wybierano w różnych umowach, przetargach inne firmy, więc ja się bardzo cieszę, bo naprawdę to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat i mówią, że profesjonaliści na czas, jakościowo wszystko dobrze, ale też powtarzam, często nas jako Polaków innym. No takie życie, ktoś nam też coś zabiera, na przykład jak wchodzą nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, no to my nie produkujemy nowoczesnego jakiegoś sprzętu w Polsce, tylko zazwyczaj firmy kupują tam, gdzie on już jest i może pracować, więc to jest, ale wiesz, ale mamy dostęp do jednolitego rynku. Polacy mogą sprzedawać towary wszędzie bez cła i podatków. Wy możecie jeździć, świadczyć usługi bez cła w całej Unii Europejskiej. A wystarczy teraz popatrzeć, co się działo, gdy Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej. Nagle się okazało, że wszystko im leci na łeb, na szyję, a oni rwą włosy z głowy, że byli takimi idiotami, wyszli z Unii Europejskiej, bo już nie ma dostępu do europejskiego rynku. Za wszystko trzeba płacić podatki, cła, są kontrole na granicach, jest przerwy w dostawie, w łańcuchu dostaw towarów, usług, braki w lekach, braki w różnych produktach spożywczych, więc to otwiera oczy i mówią, o nie, Boże,
I ja mówię, nie bądźmy jak Brytyjczycy. Gdy mowa już o braku i transporcie, brak kierowców, brak młodych ludzi, tak. brak kobiet, znaczy niski procent kobiet, co ty o tym To myślisz? prawda. W ogóle w transporcie. Ja nawet przygotowałam taki raport o kobietach w transporcie jako z jednej strony użytkowniczki i jakie są zagrożenia w tym obszarze, a często jesteśmy ofiarami hejtu, jakichś różnych sytuacji niebezpiecznych w różnych środkach transportu, zwłaszcza publicznego, a z drugiej strony właśnie transport jako sektor, gdzie kobiety pracują. No tutaj jest nas naprawdę mało. Chociaż mówi się i wszystkie badania też wskazują, że kobiety mają bardzo wielką podzielność uwagi, czyli byłyby bardzo dobre właśnie w tych wszystkich logistycznych obszarach, tam gdzie trzeba dużo tych właśnie takich miękkich umiejętności połączonych, no ale to też są takie zmiany mentalne, jak wychowywać od mała nasze córki, żeby no nie tylko pielęgniarki, ale też właśnie inżynierki, matematyczki, kierowczynie i tak dalej, ale też muszą być rozwiązania, które spowodują, że jak zatrzymasz się gdzieś, to jest czysta toaleta dla kobiety, a nie musisz wchodzić do toalety dla mężczyzn, tak? Albo do jakiejś brudnej, nieprzystosowanej. To jest po pierwsze. Kierowców wszędzie brakuje, w całej Unii Europejskiej. To nie tylko w Polsce, to są setki tysięcy miejsc pracy. I teraz co zrobić? No właśnie myśmy też w tym dokumencie, między innymi dotyczącym prawa jazdy, obniżyliśmy wiek, gdzie można być kierowcą i na przykład zacząć być kierowcą ciężarówek przy towarzystwie doświadczonego kierowcy, zdobywać o 2 lata wcześniej już te szlify i doświadczenie. I to już jest aktualne prawo? Już weszło? To prawo, tak, myśmy to już przegłosowali i myślę, ono zostało zatwierdzone. Wejdzie, myślę, że na implementację jest jakiś rok. Obniżyliśmy też wiek kierowców do autobusów, bo tutaj były zgłaszane ze wszystkich krajów członkowskich braki i zwłaszcza w tych terenach oddalonych, no nie ma kto wozić dzieci, młodzież i tak dalej, więc mamy świadomość, że musimy zrobić pewien ukłon. Prawa jazdy muszą być tańsze, bo często młodego człowieka nie stać na to. Nie wiem ile dzisiaj w Polsce kosztuje uzyskanie prawa jazdy na ciężarówki, ale przypuszczam, że to jest właśnie ponad 10 tysięcy. I tutaj myślę, że trzeba stworzyć programy, które by sfinansowały części młodym ludziom, czy dofinansowały taki cały ten proces dochodzenia do prawa jazdy, bo często ludzi po prostu na to nie stać. Więc nie tylko ważne jest, żeby mieć świadomość tych problemów, ale też, żeby wesprzeć tam, gdzie jest potrzeba, bo 10 tysięcy ktoś, kto kończy szkołę, nie każdy ma bogatą rodzinę, prawda? To jest olbrzymia bariera i olbrzymia przeszkoda, więc to trzeba sobie uświadomić i też ja bym chciała, żeby te organizacje też wszystkie, które zgłaszają nam braki kierowców i postulują o różne trochę większe przepisy, które absolutnie nie zwalniają z bezpieczeństwa, bo wy też jako kierowcy samochodów ciężarówek macie jeszcze dodatkowe egzaminy, które pozwalają właśnie na kierowanie takim sprzętem, ale właśnie, żeby wspólnie przyjmować takie rozwiązania, zwłaszcza wsparcia i finansowe, które pozwolą młodemu człowiekowi wybierać ten zawód, promocja, pokazywanie dobrych wzorców, bo wiesz, jak pokazujemy ciebie, czy mówimy o tobie, to też jest to wow, do niedawna jeszcze w ogóle prawie nie było kobiet, prawda? A dzisiaj już tutaj słyszę, słyszę o Polce, więc to też jest tak jak w polityce trochę. Ja pamiętam, jak zostałam wójtem naszej gminy, to było nas 2 na Podkarpacie całe,
A dzisiaj, ostatnio byłam w Jaśle i tam już w takim małym powiecie już chyba kilka kobiet jest wójtami w jednym powiecie, a w całym województwie podkarpackim, czyli dobre wzorce powodują też odwagę u innych i to jest też bardzo ważne i bardzo cenne, żeby dzielić się naszymi doświadczeniami tam, gdzie możemy to wspierać. To ciekawe, nie? Bo to tak się czasami są jakieś takie niby stereotypy. Tak. Ja tego tak do końca w sumie też czasami też nie rozumiem. No. Niby są takie stereotypy, że baba jak pójdzie rządzić, to tam do nic nie ogarnie i tak dalej, Nie, i tak dalej. Ale przecież kobiety w Polsce szczególnie, przecież to zawsze były kobiety ciężko pracujące, to zawsze były rodziny wielodzietne, dokładnie. to zawsze było dużo dzieci do wykarmienia, do zarządzania. I pracę na wielu obszarach, tak? Tak. Bo my nie I tylko to było praca pole jeszcze. zawodowa, ale pole, no jeżeli mówimy o wsi albo ogarnięcie obiadu, dzieci, lekcji, wszystkiego. Oczywiście młode pokolenie to ja już widzę dużo aktywniejsi, ci młodzi ojcowie wchodzą w te na całe szczęście, że to też pokazuje, że są czasy, wyzwania i też kobiety inaczej podchodzą. Mówią, no nie mężu, ty nie będziesz tutaj po pracy siedział i grał na telefonie, tylko proszę tutaj mi pomagać. Więc kobiety potrafią, zresztą też to pokazują badania, że wiesz, że mężczyźni często to dyskutują o problemie, dyskutują. A my baby, ponieważ mamy dużo do robienia i w dużo obszarach, no nie mówimy, tylko działamy, chcemy rozwiązań i naprawdę kobiety ciężko pracują, ja zawsze wspieram kobiety, oczywiście też mężczyzn, ale też chciałabym, aby było większość kobiet, bo my mamy takie zdolności właśnie tego, my chcemy rozwiązywać problem, a nie zagadać problem. Tak mi się przypomina jeszcze, jak byłam na studiach i dziewczyny, które gdzieś tam w trakcie studiów urodziły dzieci, to się okazało, że z takich studentek na 3,5 po urodzeniu dziecku to było 4,5-5, no, nie? Tak, bo i to jeszcze tak, dziecko no, i one chodziły... Im dały radę, nie? Tak, gdzieś tam na przerwach no, ściągały dokładnie. Tak. To jest I ciekawe, to nie? jest dopiero wyzwanie, słuchaj. Jeżeli taka młoda studentka poradziła sobie z egzaminami, z dzieckiem i z karmieniem piersią, co też wymaga pewnych i czasu, i miejsca i tak dalej, to poradzi sobie ze wszystkim. Tylko nieraz właśnie jest taki, cały czas mimo zmieniających się otoczenia i naszych przyzwyczajeń, to cały czas jeszcze ja nieraz spotkałam się, a baba. No, sorry, nieraz się okazuje, że tak, jeśli nieraz okazuje, że ta baba jest lepsza niż ten niejeden, taka sierota, który będzie gadał, a może to, a się nie da, a zobaczymy, a my działamy. Wracając jeszcze do transportu Tak. i w sumie też środowiska. Często się mówi, że intermodal i ciężarówki autonomiczne to jest przyszłość transportu. Co myślisz o tym? Nad tym się pracuje. Ja widziałam autonomiczne ciężarówki w Stanach, to pewnie też również samochody osobowe i to trochę mnie wprawiało w przerażenie, jak po mieście jechał z kogutem taki samochód bez kierowcy, tak? I kurczę, wszyscy, ojeju, co to będzie, jak się wyrobi na tym rondzie. Niewątpliwie cała branża musi reagować, to też wynika z braku kierowców, tak? Ale też to wymaga te nowe, innowacyjne rozwiązania, samochody autonomiczne, bez kierowców, no wymaga też i odpowiedniej infrastruktury i to trzeba sobie jasno powiedzieć, to po pierwsze. Natomiast intermodal, łączenie różnych środków transportu, samochód, ciężarówka, pociąg, to na pewno jest też bardzo istotne, aby odciążyć z jednej strony drogi, przyspieszyć. To nad tym pracuje wiele mądrych głów i myślę, że w wielu krajach to funkcjonuje bardzo dobrze. W Polsce może nie jest to tak zaawansowane, ale na pewno intermodal jest niezbędny, jeśli chodzi o te samochody autonomiczne. No to wiesz, najważniejsze jest dobre programy, tak? Bo i dużo wątpliwości prawnych mamy, bo też nad tym zaczynam pracować z moim zespołem, nad takimi różnymi propozycjami, czy sprawdzamy, jak to wygląda w różnych krajach. I najważniejsze są jasne przepisy odpowiedzialności, bo jeżeli taki samochód, na przykład jest korek albo jakiś wypadek, co wybierze, tak? Czy
czy zatrzyma się, czy wjedzie na chodnik, czy jeśli będzie jakieś potrącenie, to czy odpowiada właściciel, czy odpowiada ten, który stworzył program, czy nikt nie odpowiada, więc to musi być bardzo dobrze przygotowane. Jest to testowane w Stanach, gdzie masz, jak wsiądziesz do ciężarówki, To w to są Teksasie tak, tak w Teksasie, siedzi, gdzie tak. to jest tak tysiące, setki kilometrów prostej drogi, no to te ciężarówki się poruszają. No W właśnie. Europie nie będzie to takie proste do przyjęcia, jestem o tym przekonana. No ale też tak, wiesz co, kiedyś sobie siedziałam i tak myślałam sobie, no jeżeli ktoś na przykład mieszka w terenach oddalonych, mamy starzejące się społeczeństwo, no i na przykład ktoś już nie będzie mógł jeździć, bo nie będzie miał tych umiejętności, bo z wiekiem siłą rzeczy są one coraz bardziej ograniczone. No i ktoś mieszka gdzieś w terenie oddalonych, nie ma sąsiadów, no to czy mając taki samochodzik autonomiczny, nie byłoby to rozwiązanie do tego, aby mógł dojechać do lekarza, do sklepu i tak dalej, więc wszystko trzeba brać pod uwagę. To trochę brzmi jak science fiction, ale kiedyś czytając książki Lema czy inne, to też wielu rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy, a one dzisiaj już funkcjonują. No tak, no tak. Dobra, zostawmy już ten transport. Widziałam, że ostatnio pierogi robiłaś. O tak, pierogi często robię z owczym serem, polecam. Słuchajcie, No tak? W Bieszczadach jest wypas owiec i tam jak jeżdżę właśnie, to kupuję brędzę i ziemniaki i zastępuję typowy biały ser tą brędzą. Są po prostu wyśmienite pierogi. Uwielbiają to moje dzieci, więc nieraz jest takie odstresowanie, bo też i piekę chleb, więc na zakwasie. Ty wiesz, że ja wczoraj robiłam zakwas. Tak? Znaczy nie, zakwas to kupiłam taki 10-letni. Kupiłaś, tak? Wczoraj robiłam No tak, zaczyn. Dzisiaj od rana przekładałam kilka razy, będę i piekła to są wieczorem. wyśmienite A jak chleb. robisz z jakiej mąki? Ja tak, zaczyn zawsze z żytniej mąki. No tak, ja też. Zawsze, tak. Zostawiam go na całą noc Ale i takiej rośnie. razowej czy takiej drobnej? Musi być ten typ 2000, żeby jest była tak też bogata. 2000. Tak, Dobra, to tak, przeczytałam, to dobrze mam. tak. Pierwszy I raz będę piekła chleba O, na super. zakwasie. I to jest w specjalnym garku, w ciepłym miejscu, mam na całą noc. No. Rano dodaję sól, zioła, pestki dyni, słonecznika, siemielniane, ja tak daję i daję różne rodzaje mąki. Daję żytnią, orkiszową, daję mąkę, która ma dużo błonnika, nieraz mieszam różne. No i robię tak, żeby to było takie jak plastelina, daję do foremek, foremka rośnie i potem na godzinę do pieca. I słuchajcie, po prostu to jest smak mojego dzieciństwa, taki chleb na zakwasie, absolutnie bezdrożny, tylko na tym zakwasie, tak, i ten zakwas już mam kilkuletni i Tak? Tak. Ile zakwas można trzymać w lodówce? Bo ja teraz wyjeżdżam w trasę, wiesz, na jakieś 2 tygodnie. I co ja z tym zakwasem mam zrobić? Wiesz co, możesz go zamrozić, bo ja już to zamrozić? bo powinno się co tydzień go używać, żeby nie było tych złych bakterii. Można go zamrozić, ja raz zamroziłam i on się przeżył. Okay. Więc można. A chleb ze świeżym oliwą czy z masłem jest naprawdę, nie trzeba niczego więcej. Wiesz co, ostatnio robiłam sama masło, ale z takiej kupowanej śmietany. Śmietany. A w butelce? Co? W butelce ubijałeś czy w Thermomixie? Nie, w Thermomixie. W Thermomixie. W KitchenAidzie, ale właśnie stwierdziłam, że to nie było takie masło jak z dzieciństwa, to musi być śmietana wiejska. To musi być śmietana wiejska. Nie wiem, skąd w Rzeszowie śmietanę wiejską. Nie wiem, czy na targu możesz kupić. Tak. Myślę, że ja nieraz biorę od sąsiadki i jak zrobisz to masło, trochę soli i to jest naprawdę, nie? I taki proziak, słuchaj. No tak. Szukamy. Co to są proziaki? Moja mama, jak wróciłam z Kanady i zrobiłam jej takie pankejki amerykańskie i mama stwierdziła, pankejki amerykańskie musiał wymyślić jakiś Polak, który był z Podkarpacia, jadł proziaki, pojechał do Stanów, próbował sobie zrobić proziaki, mu nie wyszły pankejki. Być może. Tak, no ale proziaki, słuchajcie, wszyscy uwielbiają polskie pierogi, polski bigos, polski żurek i proziaki to jest naprawdę. No. Więc wiesz co, ja się staram
bo też uprawiam ogród, Mhm. taki beznawozowy, tylko kompostownik kompostuje te odpadki, takie oczywiście bez mięsne, ale jakieś owocowe, warzywne i na tym uprawiam pomidory, ogórki, więc ogórki zawsze mam kiszone swoje do tej pory. I jakieś takie warzywa, owoce, no aż tyle czasu nie mam, ale tak, ale ten smak i zapach, jak się bierze takiego bez nawozów, to jest, no No naprawdę. ale to jest ciekawe, że dopóki kobiety z Podkarpacia to będą robić wszystko, nie? No, nieraz się Mało tak, im tej ilości roboty, nie? Nieraz mi ktoś tak puka do głowy, babo, jeździsz po całym województwie, albo przyjeżdżasz z Brukseli, zmęczona, to ja bym sobie nalała lampkę wina i miała to wszystko gdzieś. A ja sobie myślę tak, Boże, jak tak upiekę taki chleb, pachnie dom chlebem, ja przy tym robieniu chleba też sobie tworzę butelkę wina i naleję kieliszek wina, albo przy pierogach, tak? Może albo jak przyjeżdżają dzieci, to siadają z drugiej strony i sobie gadamy i lepimy razem. I to jest, dla mnie to jest takie, wiesz co, wolna głowa, że nie myślę wtedy o problemach, tylko mam A ile ty masz taki dzieci w ogóle? Dwoje, dwie córki. Ile mają lat? Ach, to już są dorosłe pannice. 34, 36. O, kurczę, Tak. to w moim wieku. No. No, o Jezus, to ty mogła być moim dzieckiem. O kurczę. No. No. Ty, ale na Podkarpaciu mamy bardzo dobre wino. Ja się dopiero ostatnio dowiedziałam, że podkarpacka marka Półtorak, oni są Tak. numerem 1 w Polsce, nie? Numerem 1 w Polsce. Nawet miałam przyjemność pośredniczyć w przekazaniu tego Widziałam na wina internetach, tak, dla Roberty Mezzoli. Zresztą też często kupuję coś w hutach szkła, żeby też dawać w prezencie jako Promujesz podkarpackie marki? Zawsze promuję. Tak jak mogę, to kupuję i promuję, bo warto to, co dobre pokazać. Czy nie tylko Francuzi mają dobre wina, Ty, ale to my nie czerwone- gorsi. Oni mają takie czerwone wino, coś chyba z róż mi się wydaje. A, Ono tak. nie jest różowe, Tak, tylko czerwone. tak. Któreś tam było takie, ale to... No, nie, w ogóle... Bo polskie wina zawsze są białe, dobre, nie? Ale no oni tak, mają to czerwone jeszcze takie... bo czerwone no. jest trudniej, to jest trudniejszy proces, no i oni mają już też jakościowo bardzo dobre jest to wino, nie zawiera tego wszystkiego, co takie zawierają wina, które można gdzieś tam kupić w sklepie za grosze, więc jakościowo bardzo dobre, zresztą no tak. Dobrze się tutaj u nas żyje na Podkarpaciu, Tak, nie? musimy powiedzieć, Pani Marto, promujemy Pani wino, butelka dla nas. Normalnie to byśmy postawiły, tu jest taki stolik, nie? Aha. Tu by można było postawić No butelkę tak. wina, ale w aucie Ale w mówimy o aucie nie, tak, bezpieczeństwie. absolutnie Ja za chwilkę nie. jadę w trasę od razu. Gdzie jedziesz? No właśnie jadę do Krakowa podciągnąć sobie auto, bo w ogóle powiem Ci, jaka jest sytuacja, jak to robota lubi człowieka. No. Moja mama zawsze się śmieje, że to jest tak, że robota lubi głupiego, a głupi lubi robotę. Ja się z tym nie zgadzam, ja się z tym nie zgadzam. Jesteś mądrą kobietą. Pamiętam, jak nagrałaś filmik na moje spotkanie z kobietami i mówiłaś właśnie o tej swojej drodze, to wszystkie mówiły wow i wiele kobiet przyszło, żeby właśnie usłyszeć Ciebie. I słuchaj, i właśnie, i mnie nie było, bo się okazało, że dostałam pilne zlecenie i musiałam jechać. I wyobraź sobie, jak 13 lat jeżdżę. Te 10 lat wcześniejsze to było takie, że ja non-stop byłam w trasie. Na żadne wesela nie chodziłam w rodzinie, bo ja non-stop byłam w trasie i nigdy nie wiedziałam kiedy, gdzie, co i jak. Ciężko jest być na tak, sobotę z tak. powrotem z trasy, jak człowiek nie wie, nie? No i słuchajcie, i teraz ostatnio miałam trochę przestoju, potwierdziłam kuzynce wesele. Wesele jest jutro, A Ty w trasy. a ja wczoraj dostałam takie zlecenie, no też nie mogę, nie? No i No tak, no to, wiesz co, to są wybory. I ja też, wiesz co, no bo właśnie, my odpowiedzialne kobiety, ja też miałam takie wybory, pamiętam, ale tego, gdybym to się wróciło, ale się nie wróci, to bym zrobiła inaczej. Ale pamiętam, jak moje dziecko miało 18 lat, a ja jechałam pomagać kolegom, bo była kampania, to było dawno temu, do samorządu. I dzisiaj zostałabym z dzieckiem, a wtedy uważałam, że Boże, no jak to, no zobowiązałam się, że jestem tym politykiem, muszę pomagać, tak, naprawiać świat. Nie wszyscy to docenili, uwierz mi, no. A moje dziecko pewnie mi pamięta, że nieraz bywały chwile, kiedy mamy nie było, ale mam nadzieję, że to ich też wzmocniło i dzisiaj nie są tymi, które chodzą, mama, załatw mi coś, tak, jak nieraz różne sytuacje
w rodzinach politycznych, tak? O Jezu. Nepo baby. Takie określenie jest, mi się zdaje, nie? Ale powiedziałaś jeszcze o spotkaniach kobiet, właśnie, bo widzisz, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo Cię przepraszam jeszcze raz, że Nie, ale nagrałeś potwierdziłam, piękny film i naprawdę wszystkie A co to dziewczyny... są za spotkania? Powiedz coś więcej o nich. Takie, bo ja właśnie, wiesz co, mi kobiecie pamiętam, jak byłam wójtem, czy zaczynałam być polityczką, to pamiętam, mi było trudno, jak często ta taka przyjaźń w polityce jest, uwierz mi, rzadkością. I ja chciałam tak pokazać, że jeżeli ja gdzieś zaszłam dzięki Państwa głosom mieszkańców Podkarpacia, to chciałabym, jeżeli jakieś kobiety są ambitne, chciałyby, nie wiedzą jak, żeby im powiedzieć: jesteście wspaniałe, dacie radę i miejcie odwagę. I to są takie właśnie spotkania, żeby pokazać i mówić: dziewczyny, bądźmy dla siebie łaskawe, mówmy o sobie dobrze, bo ten świat naprawdę jest trudny i ciężki. I ja, będąc polityka, to mówi się, że męski świat. Ja nie słyszałam, żeby faceci tak byli bezwzględni w ocenie drugiego faceta, jak kobieta potrafi być bezwzględna. Nie wszystkie, to się bardzo zmienia, ja się bardzo cieszę, ale chcę właśnie im dać taką siłę, bo wiem, jak zwłaszcza w takich małych środowiskach. Uwierz mi, że gdybym ja została w mojej rodzinnej wsi Godowa, to na pewno by mnie stamtąd wtedy, tyle lat temu, nie wybrali na radną, bo to było absolutnie zafiksowanie na męskim świecie. Bieszczady otwarte, wszyscy ludzie skądś przyjechali, więc mogłam przekonać ludzi, że będę dobrym wójtem. Wydaje mi się, że jeżeli do tej pory jestem w polityce, to ludzie widzą, że to życie polityczne i to, że gdzieś tam jestem, nie zmieniło mnie, bo dzisiaj jestem, jutro mogę nie być. A dla mnie się liczy człowiek, żeby był fajny i mądry i dobry dla drugiego człowieka, jak mógł, to żeby wsparł i pomógł. I te kobiece spotkania są też po to, żeby pokazać: słuchajcie, tu obok jest kobieta, która też nie miała łatwo, ale odważyła się, dostała wsparcie, dzisiaj jest wójtem, burmistrzem, czy robi jakąś inną karierę. I nieraz kobietom jest potrzebny taki właśnie impuls i takie siostrzeństwo. Dlatego pokazuję, dlatego też chciałam, żebyś była, żebyś pokazała swoją drogę, że można realizować swoje pasje i marzenia. Bo na pewno sama mówiłaś, że byłaś nauczycielką angielskiego i nagle zostawić to wszystko, to trzeba też mieć wielką odwagę, żeby nagle zacząć zupełnie coś, co jest wow, kierowca, nauczycielka. Ale jesteś szczęśliwa, widzisz? I dzisiaj tutaj jesteśmy i wow, jesteśmy jak w niejednym salonie w tej ciężarówce. Więc wydaje mi się, że takim obowiązkiem każdego powinno być, że jeżeli tobie się udało, to podawaj rękę innym dobrym, albo wspieraj, albo bądź dobrym słowem. I to nieraz wystarczy dobre słowo, żeby człowiek poczuł się lepiej i uwierzył w siebie. Dlatego też proszę, mówcie swoim dzieciom, że są wspaniałe, mądre, dobre i zawsze chwalcie je. A dlaczego ty nigdy nie wjechałaś z Podkarpacia? Bo ja kocham to miejsce. Za co? Bo tu się urodziłam, tu żyję i tu się czuję. Tutaj wszystko, co dobre mnie spotkało, więc nie mogłabym zostawić tego miejsca, przyjaciół, rodziny, ludzi, a poza tym kocham Bieszczady, a mój mąż kocha je szczególnie i on by nigdzie nie wyjeżdżał, nawet do mnie, do Brukseli, jak był, słuchajcie, chyba 2 razy, to mówi: Boże Święty, Ela, wracam w Bieszczady. Więc tutaj jest mój dom, moje miejsce do życia. Tu są ludzie, którzy naprawdę są dobrzy. Nieraz niektórzy dają się uwieść takim prostym słowom, przekazom, co nieraz jest trochę takie smutne, ale też trzeba uszanować wolę każdego i jego wybory. Ale ty zauważyłaś, ja tak przez te wszystkie lata, bo pracowałam na początku i w firmie, która miała bazę w Pile, i później na przełamaniu Śląska i Opolskiego. No to trochę inne charaktery. I trochę właśnie też i w Ameryce. I ci ludzie z Podkarpacia to jest inny gatunek. Tak? Zauważyłaś? A co masz na myśli? Bo ciekawa jestem. I nawet jak rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, czy też jakimiś takimi dyrektorami, którzy na przykład pochodzili z innego regionu Polski, przyszli tutaj dyrektorować na kilka lat,
to właśnie wszyscy zawsze mówią, że tutaj ludzie są tak zapaleni, tak są zahartowani strasznie. Aha. I oni są już chyba tak styrani historią, która tutaj się miała... przemieszała. Tak, dokładnie, że jakieś takie... Nic dla nich nie jest problemem. Ja nawet pamiętam, jak chyba z 3 lata temu właśnie wracałyśmy z moją siostrą z Bieszczad i pojechałyśmy sobie przez Bircze i tam akurat tak. było po powodzi, chyba bodajże w Suwczynie, Pamiętam, czy gdzieś tam. tak. Gdzieś tam właśnie był most zerwany. No i po pierwsze Pamiętam, okazało się, że bez nami jeździłyśmy. No i miałyśmy już w ogóle rezerwę paliwa. Gdzieś nam się w końcu udało zjechać na jakąś stację i przyszedł chłopak, tankuje mi, ja mówię do niego, to wy tutaj macie, no ciężko teraz, jesteście odcięci, tam mostu nie ma, pamiętam, trzeba też całkowicie. jechałam tam objazdami. Trzeba jeździć całkowicie dookoła. On mówi, dobra, będzie nowy, nie? No. Myślę, dobra, nie, młody chłopak, pozytywne nastawienie. Pojechałyśmy jeszcze dalej, gdzieś znowu dojechałyśmy do zerwanego mostu i tam siedziała jakaś starsza kobieta na kamieniu, dosłownie przy tym zerwanym moście. Przeszła po prostu przez rzekę i się zapytaliśmy, gdzie tam przyjeżdżać, którędy to możemy zrobić. Ona powiedziała, którędy tam musimy sobie objechać. No, przez rzekę się nie dało przyjechać, jeszcze była woda wysoka. No i ona mówi, że no ona tutaj już czeka godzinę, bo ktoś tam pojechał po zakupy i dowiezie te zakupy, bo ona sama Nie mieszka ma. i tak dalej. No. Ale ona w ogóle była szczęśliwa i mówi, tak, to już panią może gdzieś podwieźć. On, nie, to sobie siedzę godzinę, sobie posiedzę, popatrzę, co się dzieje, poddycham, dobrze, wszystko dobrze jest. I później wróciliśmy od razu do mamy i mówi, jeden człowiek, mówi, most zerwany, zamiast nie ma tragedii, będzie nowy, nie? Kobieta siedzi, godzinę czeka na zakupy, żeby mogła żyć i funkcjonować. Nie ma problemu siedzieć przy moście, na kamieniu. I mama mówi, a ja oglądałam wiadomości wczoraj i pokazują ludzi, bo powódź była wszędzie praktycznie, pokazują człowieka z Wielkopolski, mówi, stoi i płacze. Pokazują z innego regionu Polski, płaczą, zachodzą się łzami, co to będzie, A nasi tragedia, nie? podwijają rękawy i pracują, tak? Pokazali dziaduszka z Podkarpacia i mówi, przyszła woda, rozebrała płot, trzeba będzie zrobić nowy. Zrobię nowy, będzie ładniejszy. I słuchajcie, i takie pozytywne widzenie w największych problemach jakichś pozytywów, to też daje nam taką radość życia i pewnie lepsze życie. Więc widzisz, jak pytasz o Podkarpacie, to ja czuję te wibracje, emocje i przypuszczam, że każdy z nas znalazłby tutaj kogoś, kto w razie czego ruszy z pomocą. I to jest też, myślę, że taka wielka wartość i taki spokój, że mogę na kogoś liczyć. A poza tym to, co ty mówisz, że ludzie właśnie nie czekają, a często sami się biorą do roboty, no to jak pojedziemy gdziekolwiek na Podkarpaciu, to obejścia zadbane, domy zadbane, to się tak zmieniło, że no naprawdę Podkarpacie jest przepiękne. Naprawdę. Ela, nie będę ci zajmować czasu, bo już gadamy ponad godzinę. O, jejku, jak to zleciało, tak? Dalej. Tak? Ja wiem, że ty jesteś zabiegana. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję że bardzo, dziękuję za zaproszenie, kochana. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że nie było nudno z nami babami. Bardzo ci dziękuję. Czego tobie życzyć? Wiesz co, zdrowia i dobrych ludzi dookoła, bo to jest najważniejsze. No ale gdyby tak jeszcze 9 czerwca zagłosowali, to by było też fajnie, bo wtedy będę mogła dalej pracować. Ale też każdy polityk musi mieć świadomość, że ludzie dają, ludzie biorą, więc zawsze z pokorą przyjmuję decyzje mieszkańców Podkarpacia. Chciałabym tylko, żeby wybierali takich, którzy nie zapominają o tym, że są coś winni w drugą stronę swoim wyborcom i tacy, żeby w tym Podkarpaciu byli. To tego ci życzę, a wy pamiętajcie, na kogo głosować. Rzadko, ja takich rzeczy nigdy nie robię, ale w tym wypadku to muszę zrobić. Czyli rozumiem, że masz na myśli to, że jestem całkiem fajną babą. Myślę, że nawet bardzo i jesteś z Podkarpacia i masz, ja nie wiem w ogóle skąd ty masz tyle energii, łazić po tych Brukselach, użerać się z tymi wszystkimi ludźmi. Niektórzy mówią mądrze, inni mówią głupio. Skąd ty masz tyle cierpliwości? Ja bym tyle nie miała. Bo wiesz co, ja kocham ludzi, to ja wiem, że może ktoś, ale naprawdę jestem, widzicie, pogodnym człowiekiem, bo moi rodzice tacy są, moje rodzeństwo, my się cały czas uśmiechamy i po prostu ja lubię, gdy mogę coś pozytywnego zrobić, gdy mogę pomóc ludźmi. To tak już mam i chyba tak
tak mi zostanie. No i dobrze. Dziękuję Ci, Iwonka. Ja Życzę dziękuję. wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymam kciuki Ściskam. za Ciebie. Nie, dziękuję. Pozdrawiamy Zobaczymy. wszystkich. Cześć. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.